to znaczy El Camino? To chyba z hiszpańskiego. Tak, oczywiście, jest to z hiszpańskiego, ale już tutaj małe sprostowanie na początku. Jeżeli mamy na myśli to Camino, o którym mamy rozmawiać, to zawołanie brzmi Buen Camino. Cóż znaczy Camino? Camino znaczy droga. Buen znaczy dobrej drogi. I jest to pozdrowienie chrześcijańskie, ale właśnie w tej drodze, ale nie jedyne, bo oprócz niego są jeszcze dwa, a mianowicie Ultreja, co znaczy idź dalej, i Et Suseja, to znaczy idź wyżej. I to jest właśnie taka motywacja w drodze, taki doping, gdzie ludzie spotykający się właśnie w czasie wędrówki dodają sobie otuchy w tym trudzie i pozdrawiają się właśnie w ten sposób. Jednak tym najczęściej spotykanym jest Buen Camino. No właśnie, o jakiej drodze mówimy? No właśnie, mówimy o szczególnej drodze, która można by powiedzieć, że jest jedną z najstarszych dróg pielgrzymkowych Europy i w ogóle można powiedzieć nawet świata, dlatego że sięga czasów średniowiecza. Jest to droga, która prowadzi do grobu świętego Jakuba, który znajduje się w Santiago de Compostela w Hiszpanii. I historia tej drogi jest naprawdę bardzo ciekawa, bo fenomen jej tkwi w tym, że wydeptana wśród pól, lasów, stopami ludzi utrudzonych prowadzi zawsze w to samo miejsce. I to jest właśnie wyjątkowe. W to miejsce, gdzie znajduje się dzisiaj obecnie grób świętego Jakuba. Czyli to jest prawda, że symbol tej drogi jakubowej można zobaczyć w różnych krajach europejskich? Tak, oczywiście. Tak naprawdę przemierzając świat można znaleźć w różnych krajach. No tu w Europie jest to najbardziej popularne. I chciałabym dodać, że właśnie to miejsce jest jednym z trzech uznanych za najbardziej popularnych wśród pielgrzymów, takich miejsc wyjątkowych między Ziemią Świętą, dokładnie Jerozolimą, Rzymem i Santiago de Compostela. 3 szczególne miejsca wyróżnione nawet przez UNESCO. Okej, symbolem jest muszla, tak? Tak, symbolem. Dlaczego akurat muszla? No to właściwie trzeba by sięgnąć może najpierw do samego świętego Jakuba. I dlaczego właśnie ta droga prowadzi, dlaczego ten jego grób jest taki Pewnie szczególny. był rybakiem. Właśnie był rybakiem. Był rybakiem, ale muszla akurat nie pochodzi tutaj z miejsca, z przestrzeni, w której żył. Jakub był jednym z apostołów. Wśród grona 12 było ich 2 Jakubów. Dlatego też nadano im takie przydomki, nie było nazwisk, więc ten Jakub, o którym myślimy, ma taką nazwę Jakub Większy bądź Jakub Starszy. Był jeszcze drugi Jakub Młodszy, ale nie odgrywały tutaj roli właśnie te uwarunkowania jakieś takie fizyczne, zewnętrzne, ale to, na jakim miejscu był, jeśli chodzi o tą więź z Jezusem w posłudze. Właśnie Jakub Większy, o którym mówimy, był jednym z takich wyszczególnionych uczniów, bo towarzyszył Jezusowi tak naprawdę wszędzie. Był bratem świętego Jana, również apostoła, ewangelisty. Mieszkali w Galilei, w Betsajdzie i byli rybakami. No ale cóż się wydarzyło dalej? Kiedy Jezus w niebo wstąpił, więc On po zesłaniu Ducha Świętego ruszył z tą dobrą nowiną, z tą misją do Hiszpanii i tam głosił dobrą nowinę. Ale później udał się stamtąd do Jerozolimy i przebywając w Jerozolimie doznał męczeńskiej śmierci poprzez ścięcie, jako też bardzo ważne, pierwszy z apostołów. Często nam się wydaje, że był to właśnie ktoś inny, choć święty Szczepan nie był apostołem, ale jak jest pytanie, kto pierwszy... Pierwszy męczennik, tak? Właśnie święty Szczepan, ale jeśli chodzi o apostołów, to był właśnie ten święty Jakub. No i to był rok 44. Hiszpanie upomnieli się o ciało człowieka, który po prostu ich ewangelizował. Przewieźli do Hiszpanii i tam był grób właśnie świętego Jakuba, ale kiedy Arabowie chcieli przejąć Półwysep Iberyjski, to obawiano się, że zostanie ten grób zniszczony, zbezczeszczony, więc to ciało ukryto. I potem właściwie to nikt nie wiedział, gdzie ten grób jest. Mieli problemy z odnalezieniem, ale kiedy właśnie były ciężkie czasy, no to oni zwracali się właśnie Sant Jakob. Takie zawołanie mieli, co znaczy z hiszpańskiego święty Jakub, dokładnie. I tu już mamy pierwszy człon miejscowości Santiago. No i był taki bardzo zacięty eremita, który obserwował niebo bacznie,
No i to jest takie właśnie też wskazówka, że jednak w to niebo to trzeba patrzeć nie tylko w dzień, ale i w nocy. No i on zauważył, że jest takie miejsce, gdzie po prostu jest bardzo dużo gwiazd i zaczął to badać. Doszedł do tego, że musi to być jakieś wyjątkowe miejsce. Kiedy zaczęto tam właśnie poszukiwania, okazało się, że właśnie tam jest ukryte ciało Jakuba i to miejsce nazwano Pole Gwiazd i jest tutaj Compostela, czyli Santiago de Compostela. Okay. Wiem, że w wieku IX rozpoczęło się pielgrzymowanie. Szlak właśnie ten do Santiago de Compostela był szlakiem takim wyjątkowym dla wielkich pokutników. To nie był szlak dla po prostu wyjdę sobie i się przejdę i pójdę, tylko to była wyjątkowa droga, bardzo ciężka, gdzie pielgrzymowali pokutnicy albo mieli po prostu taki wyrok sądowy i musieli po prostu taką drogę przebyć. O to chodzi, że 100 kilometrów dalej, za Santiago de Compostela, jest przylądek, który się nazywa Fisterra. No i ci pielgrzymi docierali tam właśnie dalej i co robili? Kiedy tam dochodzili, to po prostu to było dla nich takie pożegnanie z dawnym życiem. Zdzierali z siebie te szaty pokutne, w których przebyli całą drogę, palili je i na pamiątkę odbycia tego miejsca zabierali ze sobą muszle. I dlatego jest właśnie ta muszla. A to bardzo ciekawa historia. No ale dlaczego my dzisiaj mówimy o tym pielgrzymowaniu? No bo nasz gość sam wybrał się na pielgrzymkę. Jak to się stało? To znaczy tak, do końca to nie odpowiem na to pytanie, bo ja sama po prostu tego nie wiem. Moja przygoda z Camino rozpoczęła się w momencie, kiedy ja nie wiedziałam jeszcze, że w ogóle istnieje coś takiego, bo kiedy, w ogóle jestem pielgrzymem i kiedy wędrowałam pieszo do Wilna, to po drodze w pewnym miejscu napotkałam kamień, na którym była jakaś wyrzeźbiona mapa, była jakaś muszla i tak pomyślałam sobie, zrobię sobie zdjęcie. Poprosiłam takiego chłopca z pielgrzymki, wzięłam wtedy flagę Polski, biało-czerwoną, stanęłam obok tego kamienia, to zdjęcie mam i zrobiłam sobie to zdjęcie. I na tym był koniec. Później, kiedy przyszedł jakiś taki czas, a właściwie pandemia, to tak zaczęłam rozmyślać i przyszło mi na myśl, ale co to było? Jeszcze tego nie wiem, nie sprawdziłam. Minęły ze 2 lata, a ja tego nie sprawdziłam. Analiza zdjęć. Dokładnie, zaczęłam drążyć temat. No i co się okazało? Że to było miejsce, które jest jednym z elementów właśnie tej drogi, która prowadzi przez Polskę właśnie do Santiago de Compostela. No i w czasie pandemii nie było pielgrzymek takich zorganizowanych i pomyślałam sobie, że to jest właściwie taki dobry moment, żeby zakończyć pewien etap pielgrzymowania i spróbować czegoś właśnie więcej, czegoś innego, po prostu iść dalej. No i zdecydowałam się na taką drogę, ale na Camino najlepiej pielgrzymuje się samemu, jeśli ktoś jest bardzo odważny. To jest podobno najlepsza droga samemu. Ja aż tak odważna nie jestem, więc poprosiłam, też właściwie nie wiem dlaczego, wykonałam telefon do koleżanki, z którą tak naprawdę wcale często kontaktu nie miałyśmy, widziałyśmy się może raz w roku, a też połączyła nas droga, pielgrzymka na Jasną Górę, czy nawet do Wilna. I zapytałam, słuchaj, pójdziemy do Santiago de Compostela, a tu cisza w słuchawce. A po chwili ona mówi, tak. A ja mówię, ale ty wiesz, o co chodzi? A ona mówi, wiesz, słuchaj. Gdzie to jest? A ona mówi, słuchaj, ja codziennie piję kawę w kubku Santiago de Compostela i przysyła mi zdjęcie. Po prostu dla mnie to było tak ogromne zaskoczenie. Nawet dzisiaj takie zdjęcie dostałam od niej, bo ciągle po prostu to w nas żyje. No i podjęłyśmy decyzję, że ruszamy, ale wiedziałyśmy, że trzeba się do tego dobrze przygotować, poznać w ogóle samą istotę, jak się wędruje. Zupełnie inny sposób pielgrzymowania niż ten, który znałyśmy dotychczas, bo tylko we dwie. I ważne jest to, żeby właśnie ta osoba druga, jeśli idzie się we dwoje, to musi to być ktoś, bo tak, jesteśmy skazani na siebie, ale też bierzemy za siebie odpowiedzialność i liczymy na siebie. Oczywiście oprócz opatrzności Bożej, która jest tutaj jako pierwsza, ale ta druga osoba jest bardzo potrzebna, bynajmniej dla mnie. I ja się troszeczkę obawiałam, bo ja zawsze myślałam, że ja to tak pozałatwiam różne rzeczy, a Renata jest odważna, tak mi się wydawało, i ona zrobi dalej inne rzeczy. Czyli podzielicie się rolami podczas... Tak, a kiedy ja jej to powiedziałam, bo ty jesteś taka odważna, a ona mówi, słuchaj,
ale ja wcale odważna nie jestem. Ja myślałam, że to ty jesteś odważna. Aha. Ale ja się dowiedziałam o tym, jak już byłyśmy w pociągu, żeby pojechać na pewien etap drogi. No właśnie, czyli jak się przygotować do tego pielgrzymowania? To jest, no wyobrażamy sobie to tak, że zakładamy, że pakujemy plecak, mamy 2 pary butów, środki czystości, higieniczne, plastry jakieś na odparzenia, na ukąszenia coś, ubranie przeciwdeszczowe, nie za dużo tego, żeby też się nie nanieść, ale to też chyba zależy od i dystansu i czasu, na jaki się wybieramy, tak? Tak, to wszystko, co tutaj powiedziałeś, to jest prawda, ale to jest tak, że myśląc o tym, co chcesz zabrać, musisz mieć świadomość, że to wszystko niesiesz. To ci nie podjeżdża. To pierwsza nasza droga, którą przebyłyśmy, była takim dla nas sprawdzianem. Ja wcześniej oczywiście przyjęłam na siebie takie sprawy organizacyjne i tak, obejrzałam bardzo wiele filmów na temat Camino, ale takich instruktażowych. Raczej relacji osób, które idą, ale to była ich droga nie w Polsce, tylko właśnie już w Hiszpanii, bądź z Francji, bądź z Portugalii. Natomiast tutaj takich relacji na polskie warunki po prostu mi brakowało, więc To znaczy, że ten temat w Polsce nie jest tak bardzo popularny? Czyli ludzie nie doszli z Polski do Santiago, do Compostela? O, idą w ostatnim czasie. Ale nie rejestrują tego? To znaczy rejestrują, tylko że osoby, które idą w Hiszpanii, one zderzają się z zupełnie innymi realiami niż my tutaj. Oni mają przygotowaną infrastrukturę. Czekają na nich takie domy noclegowe, które nazywają się albergue. Po drodze to wszystko na nich czeka. Mając właśnie taki paszport, masz przepustkę do tego wszystkiego i po prostu jesteś pielgrzymem, który ma, no nie wiem, ma miejsca, gdzie ma zapewniony posiłek. Oczywiście musi się o to sam postarać, tak? Musi ponieść koszty finansowe, ale on to ma. Natomiast tutaj w Polsce nie ma infrastruktury. I są przewodniki różnych dróg w Polsce, bo tak naprawdę w Polsce jest kilka dróg Świętego Jakuba. To nie jest jedna, którą my idziemy, że to jest jeden szlak. Pierwszy, który wywodzi się z Litwy, z miejscowości. No w każdym razie ja widziałem w Toruniu na przykład taką muszlę na Starówce. Tak. Czy że szlak wiedzie przez tę ulicę, na Ale której to nie stała jest muszla, ten szlak, tak? którym ja szłam. Tak. W wakacje będąc... Jesteś na szlaku. To jesteśmy na szlaku. Jesteś na szlaku. I myślę, że czasami nawet ludzie nie zdają sobie sprawy, że właśnie są na szlaku. Idąc w intencji jakiejś, idąc do grobu Świętego Jakuba. Tak. I właśnie to jest takie po prostu troszeczkę też smutne, że kiedy się wędruje i na przykład zachodzisz do jakiejś miejscowości, miałam takie spotkanie z takimi chłopcami z 8 klasy, oni pytają nas, krążyli wokół nas rowerami, jak szłyśmy, no i tak nieśmiało podjeżdżają i pytają, no i my mówimy, że one się pytają, a dlaczego panie tędy idą? No bo my idziemy tak, mamy taki szlak, ale jaki szlak? No macie tutaj oznaczenie. Jakie oznaczenia? No im pokazujemy, tak? Na znaku drogowym, na drzewie, a oni mówią, ojej, to wisi tak długo, a my nie wiedzieliśmy w ogóle o co chodzi. Żółta muszla na niebieskim polu. Tak. A te pieczątki, które tutaj mam w tym paszporcie, one się różnią od siebie. Na jednym jest symbol kościoła, na drugiej kaplicy, nigdzie muszla. Z koło brzegu mamy latarnię morską. Te symbole coś oznaczają, czy one po prostu są związane z danym miejscem? To znaczy tak, każdy pielgrzym wyruszając w drogę powinien zaopatrzyć się w paszport, który jest dla ciebie takim dowodem, taką legitymacją powiedzielibyśmy, że jesteś naprawdę pielgrzymem i to jest naprawdę w drodze bardzo się przydaje, bo to jest takie potwierdzenie, że to nie jesteś, nie wiem, no nie wiadomo tam kim, nie wiadomo co tu robisz, tylko jesteś pielgrzymem i też my na mapie mamy taką mapę, która nam wskazuje, że na przykład w Gdańsku, Oliwie jest pieczątka, tylko właśnie chodzi o to, że nie jest napisane, gdzie jest ta pieczątka i ty musisz ją znaleźć. I to jest właśnie też niesamowite, bo może się okazać, że ta pieczątka jest w najmniej oczekiwanym miejscu. Czasami jest tak, że jest pozostawiona gdzieś i ty jej szukasz. I samemu się stempluje ten paszport? Tak, i na przykład stemplujesz sobie ją sam. Tu jest, ten paszport jest z pierwszej drogi, kiedy to było takie raczkowanie. No i pierwsza pieczątka właśnie Kartuzy, tu jest Gdańsk, Oliwa, a potem Kartuzy. Kiedy zobaczyłam tą pieczątkę i ten przepiękny kościół, to dla mnie było taka, jejku, jakie to jest cudowne. I nie wiesz, jak ta pieczątka będzie wyglądała. Są miejsca na przykład, gdzie nie ma takiej pieczątki, ale chcesz tego potwierdzenia, więc idziesz na przykład do urzędu, do sołtysa. Do sołtysa, no tak, widzę tutaj pieczątkę od sołtysa. Tak, na przykład, bądź do jakiejś, nie wiem, restauracji, w której zjadłeś obiad
Prosisz o, jeśli był jeszcze do tego smaczny, to prosisz o potwierdzenie. Aha. Tak. Czy ten paszport do czegoś się później przydaje pielgrzymowi, czy to jest tylko pamiątka dla samego pielgrzyma? To znaczy on ma bardzo duże znaczenie. Po pierwsze, jak masz paszport i zgłosisz, że idziesz, to są służby, które wiedzą o tobie i oni po prostu jakby monitorują twoją drogę. No właśnie, trzeba zgłosić wcześniej, planując pielgrzymkę? Można, ale nie trzeba. Jeżeli chcesz być monitorowanym na wypadek po prostu różnych... Awarii jakiejś? Na przykład. Ale policja czy Nie. pogotowie? Jest takie towarzystwo pielgrzymkowe. Aha, proszę. Tak, w Polsce, gdzie właśnie ten pierwszy paszport jest u nich zakupiony i po prostu zgłaszasz, tak, że od tego i tego dnia wyruszasz stąd i stąd i planujesz dojść tu i tu. I oni mniej więcej, znając, że jeśli idziesz zgodnie z przewodnikiem, który masz, czyli z tą mapą, no to wiedzą, którego dnia, w którym jesteś miejscu. Jest to bardzo takie bezpieczne, powiem tak. I oni się monitorują, To znaczy, kontaktują powiem się? tak, nie miałyśmy czegoś takiego, żeby ktoś po prostu powiedział, słuchajcie, czekam tu na was, bo wiem, że idziecie. Tutaj nawet w tym paszporcie jest tu właśnie Pomorska Droga Świętego Jakuba i mamy Stowarzyszenie Świętego Jakuba. Tam mam nadany jakiś numer kolejnego, po prostu kolejnej osoby, która wyruszyła. Ono tak się nazywa, Stowarzyszenie Świętego Jakuba. Tak, więc w pierwszym roku to było tak, że bardzo wiele rzeczy zostało wyrzuconych po drodze przez nas. Musiałyśmy się tego pozbyć. Za ciężko? Było za ciężko, dlatego że tak naprawdę twój plecak powinien ważyć 10% twojej wagi. Przy mojej wadze jakieś to powinno być, nie wiem, już 7 kilo to full, nawet za dużo, a to jest razy 2 w rzeczywistości. No to możemy sobie obliczyć, ile dzisiejszy nasz gość waży, mniej więcej. No właśnie, to jest po prostu ważne dla twojego zdrowia, dlatego że wiadomo, siadają wtedy biodra, nogi, bo też trzeba odróżnić, że to pielgrzymowanie to jest zupełnie inne pielgrzymowanie niż w zorganizowanej pielgrzymce na Jasną Górę czy do Wilna. Gdzie jedzie ciężarówka, która może odciążyć człowieka To znaczy na przykład. tak, a tutaj masz wszystko. Więc tak naprawdę to się tabletkę dzieli na pół. Zanim bierzesz coś, to musisz bardzo pomyśleć o tym, czy pomyśleć, co jest mi potrzebne tak naprawdę. I w tym pierwszym roku wyrzuciłyśmy wiele rzeczy po drodze, ale co się okazało? Pewnego dnia spotkałyśmy pewnego człowieka, który powiedział, że chciałby nam coś ofiarować. Więc my pomyślałyśmy, że może da nam intencję, żebyśmy zaniosły, tak? A on przynosi po takiej grubej książce dla każdej z nas. Nie wiedziałyśmy, co zrobić, bo on też dobrze wiedział, bo on już był w Santiago. I on wiedział, że to się niesie. Spojrzał nam głęboko w oczy i my stwierdziłyśmy, że w życiu to jest tak, jak masz jakiś ciężar nieść, to nie uciekniesz przed nim, ty go musisz nieść. No bo idąc drogą, szukasz znaków cały czas i chodzi o to, że w czasie tej drogi odkrywasz wiele innych znaków w ogóle swojego życia, których wcześniej nie widzisz. Ktoś na przykład nawet tutaj w pracy pyta mnie, ale słuchaj, jak ty nie przegapisz tej muszli? Skąd wiesz, gdzie iść, jak iść? No właśnie. No właśnie, i to jest coś takiego, że jak ruszysz w tą drogę i tak napatrzysz się na tą muszlę już wcześniej, mając w sobie takie pragnienie, to tak naprawdę to jest tak jakby czujnik jakiś był. Ale problemem na przykład są lasy i jest skrzyżowanie dróg. I była wycinka drzew. I tu jest właśnie taka... Właśnie chyba słychać wycinkę drzew przez Czyli okno. jesteśmy w temacie. Jesteśmy w temacie cały czas. No, choć nie jesteśmy w lesie. Chodzi o to, że ktoś wyciął drzewo i zabrał muszlę. Po prostu ją gdzieś pewnie tam wyrzucił, nawet nie pomyślał, że to jest tak ważne. Wtedy stoisz na rozdrożu i nie wiesz, dokąd masz iść. I teraz tak, albo idziesz po prostu patrząc w tą mapę i dedukujesz, która to może być ta droga, ale czasem jest tak, że po prostu przejdziesz kilka kilometrów i się okazuje, że to nie jest to i musisz wrócić. Miałyśmy 2 razy w czasie swojej wędrówki takie, w ciągu tych 3 naszych dróg, miałyśmy 2 razy takie przypadki, kiedy zabłądziłyśmy i musiałyśmy wrócić. Ale to nie tak koniecznie źle, bo na przykład zabłądziłyśmy, spotkałyśmy człowieka, który tak naprawdę tak jakby czekał na nas. Ja znalazłam jego okulary, które zgubił, nie wiem, rok wcześniej i bardzo były mu potrzebne. Więc tak naprawdę to nie wiemy Czy to była pomyłka planowana? Czy to była pomyłka planowana, czy po prostu tak miało być. Warto iść. To jest pytanie retoryczne, no bo każdy może sobie sam odpowiedzieć, czy go stać na to, czy takie wyzwanie podejmie. No ale zadajmy to pytanie, czy warto iść, a jeśli tak, to dlaczego? Czy warto iść? To znaczy tak, ktoś na przykład, nie wiem, nawet odsłuchując teraz tego, co ja tutaj mówię, pomyśli sobie, że
Ojej, ale to nie jest droga dla mnie, bo to jest po prostu, nie wiem, no trud trudem, ale te różne przeciwności, po prostu idziesz, no my na razie wędrujemy w Polsce, tak, ale idziesz gdzieś tam daleko w świecie i pewnie sobie nie poradzę. Najważniejsze to po prostu wyjść z domu. To jest jedna rzecz. Camino zaczyna się w domu. To jest taka zasada. I dlaczego warto? Myślę, że każdemu człowiekowi potrzebne jest coś takiego, żeby zostawić to swoje, nie wiem, wygodne życie. Jak to jest w dzisiejszych czasach takie bardzo modne określenie, chociaż ja go nie lubię. Wyjść poza strefę komfortu. Strefa komfortu, właśnie. Bardzo wiele osób o tym mówi. Więc zostawić to wygodne łóżko, nie wiem, wszystkie inne rzeczy, też nawet swoich bliskich. I po prostu wyjść. Po co? Po to, żeby wejść w siebie, żeby po prostu zmierzyć się i w czasie tej drogi odkryć siebie tak naprawdę i poznać tą drogę, no bo czym jest nasze życie? Jest po prostu drogą. I kiedy człowiek ma tych bodźców wokół siebie tak wiele, to czasem po prostu gubi się w tej drodze. Więc na pewno ta droga jest taką drogą, która pozwala też poznać siebie. Czasem nawet mówiłyśmy na koniec dnia, kiedy zawsze robimy sobie takie podsumowanie, że właśnie nawet nie wiedziałam, że się tak zachowam, tak? Nie wiedziałam, że się tak zachowam, nie wiedziałam, że po prostu to umiem, że to wiem. No i to jest takie właśnie bardzo ważne. Odkryć siebie na nowo, żeby nabrać siły na dalsze życie. Dokładnie, a też jeszcze takie inne walory, bo tutaj krajoznawcze. Nasza Polska jest tak piękna. Piękny Po prostu kraj. jest tak piękna, jest tak cudowna i wiele takich miejsc szczególnych po prostu po tej drodze odkrywasz. Docierasz, nie wiem, do kościoła, który jest jednym z najstarszych kościołów gdzieś tam na drodze i po prostu siadasz przy tym kościele, szukasz klucza do tego kościoła, bo też jest taka możliwość, że pytasz ludzi, kościół jest zamknięty, pytasz ludzi, chciałbyś wejść i wchodzisz. No i widzisz kościół jak nie z tego świata. Po prostu jest wszystko takie stare, takie po prostu wyjątkowe. Zapach, wszystkie meble, chrzcielnica, ołtarz i przychodzi pani, akurat to była pani, która miała na imię Grażyna, tak to zapamiętałam, ona przychodzi i mówi, słuchajcie, tu normalnie w niedzielę odbywa się wszystko. Tu są chrzty, tu są śluby, tu są komunie, tu są pogrzeby i to po prostu jest, i masz tą świadomość, taki kościół w zestawieniu z dzisiejszymi na przykład, czy nawet naszym kościołem parafialnym, tak, chociaż też jest bardzo stary, zabytkowy, ale odkrywasz takie wyjątkowe miejsca, czujesz tego ducha czasu. O tym i o innych jeszcze atrakcjach czy ciekawostkach związanych z Camino już na kolejnym spotkaniu. Już nie mogę się doczekać. Które ja chyba tak samo, które już niedługo przed nami. Także do zobaczenia i do usłyszenia niedługo. Buen camino. Zgadza się. Droga, którą idę, nie wybiera łatwych lat. W czasie, który minie, odbić chcę własny ślad. W czasie, który minie.